Dzień dobry kochani, z tej strony Farmer6812 i zapraszam na Farming Simulator 25 na nową serię na mapce, na mapce Etruria. Ja to nazywam serię moją Toskanią. My jesteśmy nowym rolnikiem, 100 000 euro plus to co daje nowy rolnik, czyli mamy Welcome to Etruria. Etruria po naszemu znaczy Toskania, stąd pozwoliłem sobie dać tytuł angielski, tak, żeby zobaczyć na ile mi tutaj się zasięg poprawi z angielskim tytułem. No tak, dla hecy. Ok, więc mapka jest dostępna w internecie. Mapka sama jest bezpłatna jako taka. Jak ją pobrać, zapraszam na kanał Antona. Anton wszystko tam ładnie powiedział, się nie będę powtarzał. Nie będę też mapki zwiedzał, bo nie będę tutaj za Antonem. Ja pobrałem tą mapkę i zapłaciłem za nią 7 euro netto, gdyż tak naprawdę pobrałem tutaj tak naprawdę zapłaciłem za tekstury wyższej jakości, tak? I jaki tutaj mamy, no i stąd ja tą mapkę mam płatną, ale ona mi się bardzo podoba. Nie wiem, czy wam mówiłem gdzieś na jakimś innej serii. Ja w tym roku byłem w Toskanii i we Włoszech, oczywiście to jest. I to jest piękne miejsce. Polecam każdemu na kilka dni, żeby sobie do Toskanii pojechał. Pooglądał Sienę, pooglądał inne toskańskie miasta. Jest pięknie, zobaczcie. Tam na końcu jest tej Alei Cyprysowej też Jakoweś, jak to się nazywa? No, jest B, gospodarstwo, wzdłuż tej pięknej Alei Cyprysowej. Pomysł jest taki, żeby tutaj możecie zobaczyć, skąd tą mapkę można pobrać. www.edomod.it IT, może tak, IT jak Italia. Mapka jest no, przepiękna, naprawdę przepiękna, bardzo mi się podobała, więc polecam. Natomiast ja bym zaczął od tego, że mamy tutaj pola, dwa z pszenicą do zrobienia, już gotowe do zbioru. Tu jest jedno, tutaj za płotem jest drugie. Drogi są wąskie. I na te wąskie drogi my tutaj posiadamy, co my posiadamy? Obciążnik do Fiata, taki ciekawy sprzęt Dondi, który jest kultywatorem, zdaje się, tak? Nie, głęboszem. Jest głęboszem, ale ma tutaj pojemnik na nawóz. Ciekawe. Fiata, który ma raptem 110 kucy. Tu jest kultywator. Appa, to znamy. Farmtecha małego z dobudówką. I mamy Alpego, to jest siewnik. Tak? Dobrze mówię? Brony wirnikowe, ale to jest siewnik przecież. Czy się mylę? Tak, siewnik. To jest siewnik, a tu są brony wirnikowe. Ok, no taki nieduży. Tak, kategoria siewnik, dobrze. I mamy New Hollanda w wersji TX32 z niestety tylko 4-metrowym headerem. Więc ja bym chciał trochę tego sprzętu wymienić. Mając te 100 000 to nie za dużo, ale bym go wymienił. Co my tutaj jeszcze mamy? Mamy, słuchajcie, tutaj jest silos na 400 000. I tam na górze jest magazyn Bell na 250 Bell. Dokładnie nad ciągnikiem. I to jest mój cały sprzęt. A, tu jeszcze mamy
Takie małe gospodarstwo i tutaj mamy kurnik z takim fiacikiem w środku. I teraz jedna rzecz. Ja bym chciał ten sprzęt wymienić, przede wszystkim przyczepę, ciągnik i kombajn. Na też nie za duży i też ten sam model, ale już troszkę większy, żeby tutaj na dzień dobry ten rozwój trochę poprawić i żeby też gameplay się poprawił. Zmienimy TX-32, słuchajcie. No a tutaj mam taki też zmodowany kombajn, który się nazywa New Holland. Gdzie on jest? Czyżbym go nie zaznaczył? Czekajcie, zrobimy pauzę i zaraz wrócimy tutaj. Jestem z powrotem. Słuchajcie, więc chciałbym zastąpić ten tutaj TX-32, TX-62, kombajn o takim samym praktycznie, o takiej samej mocy, takiej samej pojemności, takiej samej prędkości. Różnica jest tylko taka, takiej samym ciężarze, więc różnica jest tylko taka, że jaka jest różnica? Że header mamy większy, tak? Bo tutaj mamy 4-metrowy, a w przypadku tego kombajnu header jest 5-metrowy. Więc oczywiście sobie go weźmiemy na raty. No, tylko coś nam się gra, widzę, zafiksowała. Coś dzisiaj nie mamy farta, żeby nagrać ten odcinek. Już do niego się zabieram drugi raz. I jest jakiś problem. Dobra, weźmiemy go sobie na raty na 1 rok. OK. Do tego jeszcze poprosimy o header. Header weźmiemy też na rok w leasingu. Natomiast wózek kupimy już normalnie 1500. Tak, nie będziemy go brali w ratach. I tylko jedną rzecz, bo ja chciałem zobaczyć, gdzie jest sklep tak naprawdę na tej mapie. Sklep jest chyba bardzo daleko z tego, co widzę gdzieś. Gdzie ta moja maszynka stoi? Tutaj. Na polu 72. Dobra. W takim układzie musimy tam pojechać, żeby te wszystkie maszyny sprzedać. Tylko wcześniej zobaczmy, ile te maszyny są warte. Ciągnik mamy 40, prawie 45. Fiat. Ja sobie zapisuję z boku na kartce, bo jestem ciekaw, czy w sklepie dostanę lepszą cenę. AP4600. 4600 AP. Przyczepa 7,5. Dobra, i to jest w sumie to, co chciałbym oddać, tak naprawdę. Aha, jeszcze kombajn. Kombajn 46400. No dobra, i zobaczmy, już tak headerów i pozostałych nie będę sprawdzał. Zobaczmy, czy jak pojadę z tym do sklepu, to czy dostanę jakąś lepszą cenę. Tudzież nie. Ten New Holland jest fajny, ale tak jak mówię, weźmy to troszeczkę od razu, skoczmy na większy rozwój, bo ten 4-metrowy header to troszeczkę długo będziemy. Mam wrażenie, że tutaj słychać, że my jesteśmy w tym. W hali, taki pogłos. Dobra.
Czy ja tu nawrócę? No ledwo, ledwo. Ale powinienem przejechać. O, teraz tak, najkrótsza droga do mnie. Czekajcie, tylko zmienię głośność, bo straszny mam... Halo, raz. Bo straszny mam duży, że tak powiem, odsłuch w słuchawkach. A żeby tu dojechać, to którąkolwiek drogą bym nie pojechał, to będę miał w plecy. Możemy pojechać drogą dookoła, zobaczymy jak to wygląda. Więc jedźmy tędy. Zobaczymy, czy opłaca się... Aha, już drzewo wpadło. No cudownie. No, a jak będę miał większy header, to ja nie wiem, jak ja będę tutaj jeździł. Małe gospodarstwo. Jednak mały kombajn jest potrzebny, nie duży. A ja sobie już zażyczyłem duży. Z tego wniosek, że no, przy dużym gospodarstwie można mieć większy, natomiast przy tym obecnym to niespecjalnie. Ja może jednak nie będę jechał z takim oglądem, bo nie widać tej panoramy, a ja chciałem sobie tą panoramę tutaj pooglądać, żeby zobaczyć, jak to tutaj wszystko pięknie wygląda na tej mapce, więc zrobimy taki tour. Nie mieliście takiego... Czy ja tutaj się przez to przecisnę? Naprawdę tak dałem się tutaj? No, to jest... Zobaczcie. Nie przejadę tym kombajnem. Nie przejadę tym kombajnem. No powiem otwarcie, że już ta wymiana maszyn nauczyła mnie tego, że no może się okazać, że inne maszyny mi się na to gospodarstwo zwyczajnie nie zmieszczą. Jeszcze byśmy dali trochę do przodu, znaczy do tyłu. Bo ja bym chciał tu wykręcić. Źle tutaj trochę podjechałem. Muszę podjechać, wyprostować, żeby jeszcze cofnąć. Albo ten header tam wpasować. O, właśnie tak. Dobra. Nie, bo znowu tutaj nie zawrócę. Dobra, teraz dobra. No dobra, to znaczy, że muszę jakoś inaczej z tego gospodarstwa wyjechać.
Albo zrobić żniwa tym kombajnem po prostu. Nie ma lekko. Nie, dobra, wyjechaliśmy. No, zobaczcie, że nie będzie lekko na tej mapie. Tutaj bardzo dużo maszyny będą miały problem. No ten kombajn to jest chyba mój największy wydatek, więc to jest wjazd na pole po lewej. Piękne tereny, pięknie się tutaj jeździ. Tam, zobaczcie, na wzgórzu jest to moje gospodarstwo. Kapitalne. Kapitalnie to wygląda. My jeszcze możemy prosto pojechać. A nawet musimy. Naprawdę, siatka tych dróg, tych wzgórz tutaj jest cudowna. Pięknie to gospodarstwo wygląda. Aż się zagapłem i mi header spadł. A to ciekawostka przyrodnicza. Pozwólcie, że jeszcze podjedziemy trochę dalej. Dobra, tu zostawimy wózek i pojedziemy po header. Dlaczego ta Franca spadła? Nie wiem, czy w tym rowie to dobry pomysł, żeby jechać. No nie wierzę, żebym go nie założył. Słuchajcie, i nie mogę wyjechać. Ojej, jaki faul. Pierwszy odcinek, słuchajcie, i już faul. No ja nie mogę. Dobra, zróbmy inaczej. Słuchajcie. Te maszyny powinny się przecież gdzieś zrespić, nie? Tak zróbmy na szybko, żeby nie jechać. Będziemy jechali tymi drugimi maszynami. Więc pierwsze primo to zróbmy. Nie sprzedaj. To na mapę muszę wejść, tak? Gdzie ja tu się przewróciłem? Tutaj. No więc tak, weźmy ten header, znaczy ten wózek, zresetuj. Tak. Jest to w sklepie. Zresetuj, tak. No i ja też zresetuj, tak. I słuchajcie, tak, zresetuj, tak. O, co to jest? To nie. Przyczepa, zresetuj, tak. Traktor, nie. Gdzie jest traktor? Kultywator. To. Gdzie jest traktor? Ja się zapytowywuję. Tu jest 62, 32. O, tu jest traktor.
Hmm. Ja nim chyba wyjadę. Dobra. Teraz będzie mi łatwiej. Zresetuj tak. I tak sobie myślę, że pozostałe narzędzia byśmy sobie jeszcze chwilowo zatrzymali. Może to wszystko jeszcze użyjemy. Czyli dużo ich tutaj nie ma tak naprawdę. Przenieśmy się szybciutko do sklepu. No i teraz pytanie za 2 punkty. Słuchajcie, dlaczego ja mam 10 000 mniej? Aha, bo leasing, ok. I teraz pytanie za 2 punkty. Gdzie tutaj są... O której to się otwiera? O, tu jakie fajne są. New Holland. Takiego moglibyśmy kupić. Teraz pytanie. Chyba muszę włączyć strefy interaktywne, żeby zobaczyć, gdzie to tutaj cokolwiek się dzieje. Tam jest sprzedaż. A gdzie jest naprawa? Jaki tutaj sklep jest? Zobaczcie. Tu jest workshop. I tam. Tylko pytanie, od której to jest otwarte. Więc najpierw pojedziemy z Piaggio. Z tym pierdutkiem. Okej. No i teraz pytanie, ile ja za niego dostanę? Tylko jak tam wleźć? Ha, tam jest ta strefa interaktywna. Tylko wejść nie mogę, bo nie mogę tego otworzyć. Od której to się otwiera? Słuchajcie. 9. Przyspieszymy trochę czas. No i zobaczmy, czy to się otworzy o 9. Tak, o 9 się otwiera. Fajnie się samo otworzyło, cudownie. No więc my byśmy chcieli te Piaggio oczywiście sprzedać. I sprzedamy, zobaczcie, za 5081. A normalnie było 4600. Więc jednak tutaj to, że sprzedaż tego w sklepie jest bardziej opłacalna, jest to prawda. Weźmy nasz kombajn w takim układzie. Jeszcze tylko zobaczmy, czy ten nowy New Holland jest dużo większy od tego starego. Weźmy sobie header najpierw. W kolorze jest podobnym. Wózek i header widać, że są dłuższe. Zobaczmy. No bo wydaje mi się, że ja jestem skazany na tamtego New Hollanda. Pytanie tylko, czy ja się wszędzie zmieszczę. Aha, tutaj przy tym to nie sprawdzę. Dobra. Jakoś będziemy to ciągnęli, ten wózek, słuchajcie. Myślę, że damy radę.
A jak nie, to tą serię nagramy od początku. Będzie trzeci raz nagrywana. Pytanie, dlaczego ja to ciągnę? Jakaś dziwna kolizja jest. Czekajcie, użyjemy, że tak powiem, chwilowo super siły, żeby to odczepić. Czy nie użyjemy? Czy ja mogę to wziąć? Zobaczmy. Człowiek, Pudzian. Co tu się stało, że ja tego nie mogę złapać? Tego nawet złapać nie mogę, wózka drugiego. No się okaże, że jakiegoś... O, zobaczcie, lewego moda mam. Teraz się odczepił w końcu. Dobra, cyk. Wyłączmy tego pudziana. Sorki, ale tutaj widzieliście, że jakaś dziwna sprawa wystąpiła. Nie wiem dlaczego ten wózek zahaczył, jeden o drugi. No i teraz ile my zarobimy na tym kombajnie jest pytanie. I tutaj jest 50 700. Już biorę kartkę i sprawdzam. Było 46 400, no to 10% pi razy oko. Słuchajcie, warto tutaj jechać i to posprzedawać. Bo w sumie tutaj, no za header chyba też 1500 płaciłem w leasingu, ten tylko inaczej za wózek, bo za header tam był drogi ten header. No ale... Czyli tutaj nic się nie zmieniło na tej mapie, również warto to wszystko sprzedać w momencie, kiedy jesteśmy w sklepie. Najłatwiej to zrestartować. Dlaczego tu znowu dwa mi się sprzedały? To jest ciekawostka przyrodnicza. Ok. Dobra, do sprzedania została nam jeszcze tylko... O to co to jest? Aha, TX32, no się nie sprzedała, tylko jest poza tym teraz. Niestety, poza polem znowu kombajn zleciał. O, także sorki, ale ja chyba wszystko sprzedam pudzianem. Sprzedaj. Tak. Ok. Nie będę tutaj tym jeździł. Hop. I hop. Dobrze. No i słuchajcie, robimy tak. Sprzedaj i to jest 8300 ten FarmTech. Jezus, a ile on był poprzednio warty? Niech gdzie ta kartka? 7,5. No i Fiat 45, a teraz jest 49. No, warto w sklepie wszystko oddawać. Ja przepraszam, że w ten sposób, ale wymienimy ten park maszynowy i gra będzie już wyglądała chyba normalnie, mam nadzieję. Dobra, więc mamy ciut większy kombajn i nie mamy żadnego traktora.
Więc idziemy do sklepu i byśmy chcieli traktor. Oczywiście to będzie Fiat, ale on już jest ten klasy średniej i to mógłby być ten za 63 500. Mam jeszcze drugiego Fiata? Nie, ten jeszcze jest. Za 43 500. O właśnie. Ten Fiat ma 180 kucy. Weźmy go w wersji Max. I wtedy kosztuje 74. A w modzie kosztuje 51 500. No i tak to zrobimy. Słuchajcie. Weźmiemy go w takiej opcji zmodowanej. Konfiguracja kół standard nie. Weźmy szerokie opony. Do tego weźmy hydraulik. A weźmy taki ten. Ja tego i tak nie używam w sumie. Jeśli chodzi o błotniki, to takie? Nie, brzydkie są te błotniki tutaj z przodu. Brzydkie jak brzydkie. No dobra, są wszystkie błotniki. Jest światełko. Białe. O, czarny grill albo biały grill. Weźmy czarny grill. White and white. Black and black. Black and black. Z przodu byśmy nic nie chcieli. O, takie byśmy chcieli, żeby można było obciążnik wziąć. No i to jest finito. Nie możemy mieć tutaj tura, ale ja tura nie chcę, bo ja będę chciał ten ciągnik wykorzystywać do ciężkich rzeczy. 35 na godzinę to wolno, no ale 180 kucy. Więc my go sfinansujemy na rok. OK. I słuchajcie, do tego ciągnika byśmy chcieli dobrać sobie jeszcze jedną rzecz. Otóż chcielibyśmy sobie wziąć przyczepę od razu. I to oczywiście będą te małe przyczepy jeszcze. I z nadstawką, tylko to nie ten, bo tego żeśmy dopiero co sprzedali. Weźmy sobie tego zmodowanego Farmtecha, który ma Autoload Bell. Dlatego go w zasadzie wymieniamy, tylko dlatego, że ten ma Autoload Bell i mamy tutaj nadstawkę. I to jest też 12 miechów. OK. I chcemy kupić wersję numer 2. Od razu. Chcemy od razu kupić wersję numer 2 jako przyczepa na belę, tylko bel nie będzie na tą chwilę. Aha, na belę autoload to lepiej. Weźmy z tą nadstawką większą i będziemy mieli taki podwójny sprzęg, czyli 16 metrów za 18 tysięcy, tak? A który tutaj ma 16 metrów? No ten ma 28, ale ten mógłby być, ale to nie w tej cenie jest, zobaczcie, tu 33, 14 metrów.
No więc spróbujmy się pobawić tym sprzętem z nadstawką na tą chwilę, bo będziemy potrzebowali do tego zboża. 2 razy weźmy po 8 metrów na 12 miesięcy. Tak. Do tego mamy ciągnik i mamy ten tegesy. Dobra, i to jest nasz park maszynowy? Nie, jeszcze nam czegoś brakuje, słuchajcie. Brakuje nam... Co by będziemy chcieli robić? Siewnik mamy. To brakuje nam na pewno samochodu, który będzie woził różne rzeczy. I ja tutaj mam coś, co pasuje do klimatu, czyli z modów Fiat Ducato. Zmienimy mu tylko kolor na jakiś ładniejszy. Co myślicie o takim? No, sympatyczny, ale trochę ciemniejszy może. On jest w metaliku? W macie? Da radę zrobić mat? John Deere, Deutschfar, Fendt, koty, nie wiem co to jest. Oliwkowa zieleń. O, taki trochę ciemniejszy. No, fajny. Mm, tablica jakakolwiek w sumie. Ok. Dobra, oliwkowa zieleń będzie ok. Jego też weźmiemy w finansowaniu rocznym. I on tutaj chwilowo zostanie. Natomiast my jeszcze będziemy potrzebowali na pewno zasiejemy, to będziemy potrzebowali jakiegoś chwastownika, a najlepiej i rozsiewacza do nawozu. To najpierw chwastownik i oczywiście najlepszy jest chyba Pontiger, bo to jest pielnik i ma aż 12 metrów 160 koni. No nie mam tutaj dużego wyboru, bo albo wezmę chwastownika najtańszego 6-metrowego 60 kucy, albo wezmę Pottigera. Weźmy Pottigera. Miejmy nadzieję, że będzie ciągnięty jak należy, 25 na godzinę. Spróbujmy. Też go weźmiemy na 12 miesięcy. Dobra, i teraz jakiś rozsiewacz, bo rozsiewacza nam brakuje do nawozu. Pa, 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 pa. I o co tu chodzi? Mamy tutaj Eurospanda, mamy Dondi. Aha, Dondi mamy od razu w tym. To może jeszcze nic nie kupujmy. Ten za 20 000, 32, 42. No, mógłby być ok. To taka. Tylko byśmy sobie nadstawkę dorzuciły. Cavallo, taka marka, wydaje się być. O. Z takim designem fajnym tutaj. Jakiś konik biegnący. No, może być taka. Z nadstawką. Mała. Duża. Duża nadstawka.
elegancko. 3000 litrów za 20. Ewentualnie w Dondi wchodzi niedużo. Bo to byśmy mogli od razu podciągnik podłączyć, nie? Dobra, weźmy tego Cavallo i go też sfinansujemy rocznie. Ok. Do tego byśmy, słuchajcie, wzięli sobie jeszcze... No to chyba już wszystko mamy, tak myślę. Wszystko mamy. Trzeba by się zająć jakimiś żniwami, tak myślę w końcu. Tak wyglądają nasze zakupy. Czy my tu mamy jakiś podnośnik, słuchajcie, żeby na przykład jak kupię woreczki, żeby zapakować? No tu powinna być maszyna, która pozwala mi to wszystko zabrać. A przecież chyba powinienem móc jakieś zapakować woreczki z nawozem albo z... Ja mam chyba ciągle super siłę włączoną, bo mogę to podnieść. No właśnie. Już nie, dobra. No dobra, to na dzień dobry zróbmy w takim razie rundę. No pięknie. Podłączmy te przyczepy, jedna do drugiej. Cudownie. O, i taki oto tutaj nam się zrobił zestawik drogowy. W sumie możemy jeszcze odrobinkę cofać. I słuchajcie, wracamy do nas. Pytanie tylko, którędy. Lateria Onda Bianca. No, wydaje się, że w prawo. Wydaje się, że w prawo, daleko w prawo. Ciekawe, czy będę umiał powozić takim zestawem. Nie wiem tylko, czy ten ciągnik nie jest za głośny. Poczekajcie, troszeczkę to ściszymy. Ustawienia ogólne. Dźwięk, głośność pojazdów.
40, może nawet ogólną damy mniej, otoczenie. Radio nieistotne. Dobra, resztę zostawmy. Mam nadzieję, że Wam uszy nie spuchły. Zobaczmy, co widać z tego ciągnika. No fajnie. Może pojedźmy z takim widokiem przez chwilkę i zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Ja jeszcze jedną rzecz chcę kupić, tak naprawdę, o której zapomniałem, więc poczekajcie sekundkę. Na chwilkę staniemy. I to jest w kategorii chyba różne. O właśnie, tą skrzyneczkę. Portable Service Kit. Bo chcę mieć taki podręczny warsztacik i to byśmy sobie kupili. Skoczymy do sklepu i zobaczymy, czy ja to mogę podnieść. Gdzie to w ogóle leży? Tutaj. Tak, ja to mogę podnieść przecież. O, tylko zapomniałem tamto podłączyć. Jak to dobrze. Dobra. No, widzę, że ciągnik tu musi wrócić. Daleko chyba nie ujechałem, więc zaraz zawrócimy. Gdzie tutaj mogę zawrotkę wykonać? Tak trochę tutaj nieładnie, no ale powinienem się chyba wyrobić. Czy ten słupek jest nie do ruszenia? Bo na razie drzewo jest nie do ruszenia, a słupek? Dobra. Wrócimy, bo jeszcze wrzucimy po nasz rozsiewacz. I tak się zastanawiałem, czy ta rura wydechowa nie może być w jakimś innym miejscu, bo trochę mnie irytuje. No tak się ucieszyłem, że przyczepy mam podłączone. O, tu takie ładne pastwisko jest, że od razu pojechałem. Gdzie tutaj jest wjazd? Otóż tu. Na szczęście jest duży plac zakupowy, więc nie ma takiego dużego problemu. Ja te przyczepy tutaj odłączę. Pojadę najpierw tu. O właśnie. Teraz mogę wrócić po przyczepy. Ok. Tak, i takim oto zestawem wyruszamy w świat. Jeszcze raz. No cudownie. Droga wolna. Dajemy na prawo. No i tniemy. Jeszcze tylko tej rury nie zmieniłem. Ale mam skrzyneczkę. Być może, że coś tą skrzyneczką jeszcze uda mi się powalczyć później. No i tyle.
Dobra, pojedziemy z takim widokiem, żeby się nacieszyć mapą. Co myślicie? No mapka uważam, że jest pyszna. Naprawdę będzie się fajnie tutaj grało, bo już widzieliście, mieliście przedsmak z tego, jakie tutaj są wąskie te uliczki, wąskie te przejazdy. W nie wszystkich się można zmieścić i może się okazać, że trochę przegiąłem z tym sprzętem, no. Jeśli chodzi o ten kombajn na przykład. Obym się nie pomylił. Na każdym wzgórzu jest jakiś domek, winnica i to jest, słuchajcie, takie jest faktycznie historyczne. Podejrzewam, że ludzie chcieli dobrze widzieć, czy ktoś się do nich zbliża, czy nie, a tutaj strażnicy, jeśli byli kiedyś w dawniejszych czasach, no to mieli widok ze wzgórza najlepszy, nie? No mapka nie jest mała, widzicie, więc jazdy jest troszeczkę. A wydaje mi się, że ten jeszcze jedzie wolniej chyba. Więc pewnie raz zrobimy tę przejażdżkę i Wam, jak będę jechał już kombajnem, to chyba oszczędzę oglądania tego widoku, jak jadę kombajnem. Chociaż kombajn może być ciekawszy niż te dwa farmtechy. Ciekawszy jako widok. Może kawałeczek pojedziemy. No i teraz pytanie, gdzie ja tu powinienem skręcić? Tak, ja tu powinienem skręcić. Bo to na górze, słuchajcie, to jest chyba już moje. O, jaki różowy samochód. Tak, co tu jest napisane? No, Colnago. Colnago to chyba ja jestem, nie? Czy nie? Jak to jest? Tak, Colnago Chickens. To ja jestem. AB. Pinarello. No, Pinarello i Colnago. Wszystko się zgadza. Pięknie, słuchajcie. Tak, to jest moje, jak to ładnie wygląda. Ciekawe tylko, jak tam jadę. Dobrze, że ten ruch tutaj na tych wąskich drogach jest, w zasadzie go nie ma, bo ciężko by było się tutaj mijać. Płotków narobią, zobaczcie. No dobra, no i teraz skończył się asfalt, zaczął się szut. Już go nawet słychać. Myślę, że tu. Co tutaj stoi napisane? Pinarello. Natura and passion. Passion. No dobra. No, czyli to nie jest moje gospodarstwo. Ja przez to gospodarstwo po prostu przejadę obok. Z tego wniosek. To jest jakiegoś bogatszego troszkę gostka. I do mnie droga tutaj jest obok. O proszę. Tak myślę przynajmniej, że będę w stanie tutaj... Nie, wjechałem na gospodarstwo, dobra. Nie moje zresztą. Popatrzmy na nie chwilkę.
No, tutaj duży jest jakiś chyba warsztat. Aha, no i tu będę musiał zawrócić, jak się okazuje. Dobra. Udało się. No i z tego wniosek, że tędy pogonamy. Tak jest. Nie będziemy wjeżdżali na podwórko. Beczka widzę jakaś jest chyba z paliwem, nie wiem. W prawo. A tędy też to można objechać? Nie, tędy chyba bym wjechał, no właśnie. O, też ładna hacienda, naprawdę. O, ale tamta, tutaj ta alejka, słuchajcie, jest cudowna. Zobaczcie. Coś pięknego. Alejka cyprysowa. I to jest wjazd do mnie i ja podejrzewam, przez ten wjazd się tutaj powinienem przycisnąć tym traktorkiem, nie? Tak, traktor się przyciśnie. Dobra, traktor chwilowo będzie tutaj tarasował ten przejazd. No, a my wrócimy do kombajnu. Pytanie, jak tutaj ten header się powinno zakładać? Pięknie. Czy to z tej, czy z tamtej strony, co? Jak ten header powinien tu wejść? Pokażcie te zaczepy. To są takie zaczepy. I co one mi tutaj łapią? Aha. Wydaje mi się, że odwrotnie muszę go położyć. A że one tutaj coś łapią, te zaczepy. Dobra, to podjedziemy z drugiej strony, tym New Hollandem. Mhm. Myślę, że już będzie dobrze. Tak, chyba jest dobrze, bo chyba wskoczył na swoją pozycję. Jakie my tu mamy funkcje? Włącz kombajn, rozłóż, tnij słomę na sieczkę, wybierz kamerę, zatrąb, wszystko się zgadza. Dobra, wróćmy po headerek. Hop. A co we wnętrzu?
Nie wiem, czy to jest nowszy kombajn. Też ma tutaj okienko rewizyjne. No, wygląda fajnie. Nie wiem, czy te lusterka. Jedno tutaj, czy one coś pokazują? Czy to tylko jest taki pic na wodę? Fotomontaż, te lusterka, co? To coś pokazują. No, spróbujemy. No i żeśmy spróbowali. Ale co tutaj się wydarzyło, słuchajcie? Może niby na tym rondzie się nie zmieściłem? Serio? Taka kolizja by była? No coś takiego. No coś czuję, że będę miał nielekko tutaj. No spróbujmy pojechać z takim widokiem. Tą dróżką. Tylko znowu nie widać tego krajobrazu pięknego. I tego kombajnu, który tutaj pięknie jedzie. Tak, uważaj na dzieci. Watch for children. Przepraszam, troszeczkę język mi się plącze, bo jestem troszeczkę onieśmielony tym moją nieporadnością troszeczkę na tej mapce. Ale ten kombajn jest piękny. Naprawdę jest bardzo ładny. Myślę, że on chyba ze mną zostanie. Ta mapka jest też piękna. No naprawdę ta mapka i ten kombajn to jest... Nie wiem co ładniejsze. Mapka jest fajnie zrobiona, naprawdę. I to, że jest taka trudna w prowadzeniu, to też jest fajne. Bo łatwe mapki to są amerykańskie, dużo przestrzeni i tam po prostu... A tutaj jest wszystko takie pięknie klaustrofobiczne. Słuchajcie, tak się prezentujemy. Zajmujemy 1,5 pasa ruchu, ale nie mamy specjalnie nikogo, kto chciałby za nami jechać, więc spoko. Prędkość przejazdowa 25, no to dramatycznie niska, no ale raz dojedziemy, nie będziemy musieli nic więcej robić. Ok, moi kochani, więc na tą chwilkę pozwólcie, że ja sobie pojeżdżę tym kombajnem i widzimy się za chwilę. Słuchajcie, postanowiłem zmienić trochę drogę i pojedziemy troszeczkę inaczej, nie będziemy wjeżdżali tam do góry. Zobaczymy tutaj tą drogę, ledwo się zmieściłem, tą drogę dalej. Tak, bodajże tutaj. Tak, tu skręcamy w lewo i dojedziemy do pola numer 3, do naszego pola. Zobaczmy to z takim tutaj widoczkiem. Zobaczmy, co kierowca widzi. No i w kabinie jest cichutko i elegancko. Po lewej stronie są oliwki. Zobaczcie. Jakiś staw, jakaś woda. Fajnie ten żwirek słychać. Na tym szutrze jesteśmy, zobaczcie jak się kopci. Fajnie, fajnie.
Ja myślę, że tu prosto powinienem jechać, bo to jest już moje pole i moja tutaj część. Pytanie, czy ja tutaj nie powinienem sobie headera już rozłożyć i wziąć się do roboty, co? Może spróbujmy tak zrobić. Header biorę z której strony? Z tamtej. Dobra. Więc tutaj podjedziemy tak. Zostawimy ten wózek na łące. Okej. Jeszcze nieprecyzyjnie. Trochę go tak zostawiłem, że tutaj mam jednak taki nie najlepszy podjazd, jak się okazuje. No dobra. Udało się go w końcu zahaczyć. To sobie tutaj narobiłem ambarasu. Gdzieś te drzewka oliwne zaraz wjadę. Ha, 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 ha. Czyżbym znowu zahaczył o wózek? Czy o co ja tu zahaczyłem? Co to za kolizja tutaj taka dziwna? Dobra. Nie wjedźmy w płot. Tylko spróbujmy gdzieś wyżej wjechać. Zacznijmy gdzieś tu wyżej i już zacznijmy rozkładać nasz kombajn. Dobra. Ok. No to opuść. Włącz. I jedymy. Stop. O. A my chcemy rozrzucać, żeby nam tutaj troszeczkę podskoczyło. Słuchajcie. Czy ja mam Precision Farming włączony? Badanie było zrobione. Ej, zapłać za badanie gleby. Chyba nie było. No, bo nic nie widać. Hop. Tak, i za to pole też od razu. Ok. I powinno być tak. O właśnie, że jak zostawiam słomę, to od razu nawożenie rośnie, bo ono tutaj jest praktycznie zerowe. Mam wrażenie, że łapie trochę ten header inaczej, szerzej
Zobaczcie, ta prawa strona. Ten header jakby był za krótki i ten mod łapie trochę więcej. Odnoszę takie wrażenie. No nic to. Pierwsze żniwa na tej mapie z modem New Hollandem 5-metrowym. Ok, spróbujmy teraz pojechać odrobinę pod górkę. Może źle, bo ja tu chyba nie wykręcę w ten sposób. Hopaj. Zobaczmy, z jaką prędkością tu się uda pod górkę wjechać. No, dyszka na razie jest. A górka jest, zobaczcie, pokaźna. No już nie ma dyszki, ale 7 jest. No dlatego tutaj chyba trzeba w poprzek jeździć tej góry. Chociaż to 8 na godzinę, tutaj już 9. To tak daleko od tej 10 nie odbiega. No a wygodniej jest tutaj to objechać dookoła, tak myślę. No tutaj ta stromizna już nie jest taka wielka. Tam na dole jest duża. Jakieś krzaczory mi tu rosną. Teraz też pytanie, z której strony ja mam rurkę, bo można by ją już powoli, niedługo wystawiać pewnie. Zaraz zobaczę, czy ona jest z prawej. No, ten New Hollandzik bardzo fajnie tutaj tnie. Okej. No, myk jest z prawej. Więc moglibyśmy teraz poczekać na traktor, który tutaj czeka. Tylko pytanie, czy on będzie w stanie podjechać jak należy. Więc po pierwsze primo odczep. Abyśmy odłożyli trochę ten sprzęcik. No na przykład tutaj mógłby stanąć. Chcę go ładnie ustawić, nie? Bo tu wszystko tak równiutko stoi.
Więc ja też bym chciał tak w miarę równiutko wjechać. O właśnie. Już jestem prawie w ścianie. Tak myślę. Dobra. Chodźmy po przyczepy. Ciasnawo tu, naprawdę ciasnawo. Ale się wyrobiłem. Dobra, i teraz musimy tutaj się wyrobić po raz drugi. Elegancko tym razem. No, ten płot tutaj z tym belką to troszkę mi tu przeszkadza. Okej. Pan sypie, milordzie. Kurczę, jak tu pięknie, naprawdę, aż się miło pracuje. Oj, sarna przyszła. Skubana jak pognała. Fajnie. No ten kombajn też za szybko nie sypie, ale wygląda zjawiskowo. Tak samo jak tamten zresztą. Tylko ten ma ciut większy ten headerek, więc zakładam, że będzie mi się fajniej pracowało. Popracujemy trochę tym New Hollandem, jak go spłacimy, to może... O, i sarnę wypuściłem. Wypłoszyłem. Może kupimy coś innego. Tu jeszcze pojedziemy sobie w dół, żeby trochę poszerzyć ten tutaj pas, gdzie możemy zawracać. Poza tym jedziemy w dół, więc nie ma problemu z mocą z silnika pod górkę, nie? Bardzo ładny jest ten kombajn. Może ja nim nie do końca dobrze jadę teraz, ale podoba mi się. Ok. No i teraz pytanie, co mi tutaj się uda zrobić w tą stronę. Mamy dyszkę, jest dobrze. Piękna prędkość. No pięknie. Tam jest też wielkie pole pszenicy, słuchajcie.
Tej pszenicy warto by było na makaron przerobić, mam być szczery. Ale jak tylko też będziemy mieli pszenicę, to też kupimy kurczaki. I z kurczaczków będziemy mieli jajeczka. Tak bym się tego spodziewał, przynajmniej. Dobra, i jeszcze raz spróbujmy. W tą stronę. Nie wiem, czy ten header jest dużo szerszy, czy to było warto ten kombajn zmieniać, ale powiedzmy, że tak, no. Dosyć powolutku te żniwa idą. To nie jest to, co miałem na poprzedniej serii, gdzie miałem kombajn Lizarda, który mknął 20 na godzinę przez pola, nie? Taki troszkę właśnie kombajn przemodowany, no ale żniwa są fajne, ale z drugiej strony ta seria będzie trwała, ten odcinek przez te żniwa będzie trwał bardzo długo. Więc słuchajcie, ja pozwolę sobie zrobić skrót i widzimy się za moment. No dobrze, kochani, wysypujemy pszenicę z pierwszego pola. Przekładamy się na drugą przyczepę. Sypiemy drugą. Czy ja to mogę zawrócić? No teoretycznie mógłbym. Tak sypane. Ale pojedziemy dookoła. I wrócimy na pole. Bo jeszcze na tym odcinku, jako jedną z ostatnich rzeczy, chcę zrobić taki myczek. Tam chyba w kombajnie coś zostało. Zaraz zobaczymy, czy aby na pewno. Odrobinkę zostało. Więc jedną przyczepkę jeszcze tutaj sypniemy. Dobra. Tą drugą odczepimy. A z tą przyczepą, słuchajcie, chciałem pojechać do kurnika i wysypać. Muszę ten kurnik zaraz znaleźć. On gdzieś był tutaj niedaleko. O właśnie. Tak, tutaj jest.
wysyp. Tośmy całą pszenicę do kurnika wysypali. I teraz tak, trzeba stąd się wydobyć. Okej. Wrócić po tamtą przyczepę. No trochę ten mały samochód by się przydał w związku z powyższym, bo jako wysyp do kurnika, no, by było łatwo nim cofać. No, nie jest tak łatwo zaczepić. Dobra. Wróćmy do kombajnu, bo on spali paliwo. I zostało nam drugie pole do zrobienia. Słuchajcie, drugie pole ja sobie pozwolę zrobić poza nagrywaniem i widzimy się za chwilkę w kolejnym odcinku, tylko dajcie mi moment, kupimy jeszcze kurczaki. Niech one coś zaczną produkować. Zobaczmy, ile my tutaj mamy. Management point to jest, gdzie to będzie? Mamy wysypane tutaj, widać w poidełkach. A tu co tutaj jest? Tak, tu jest mój ubiór, to nie. Garderoba. A tutaj zarządzam? Gdzie się zarządza kurczakami? Kurcze pieczone. Animal Unloading Area. To wygląda na to, że nie ma takiego punktu do zarządzania kurczakami, tak? No. A zobaczmy z menu. Cyk. Zwierzęta. Brak zwierząt w tej hodowli. Pokarm. No i przyznam otwarcie, że nie ma lekko. Muszę przywieźć te kurczaki. To brakuje mi czegoś do transportu kurczaków. Zobaczmy, co tutaj się nadaje do transportu kurczaków. Uprawa gleby, siewniki, plony, maszyny, kiszonka, belowanie, prawy specjalne, zwierzęta, transport zwierząt. No to nie jest zabawne, bo tu nigdzie nie ma kurczaków. A w tych modach? Też nie ma kurczaków. Fajny kombajn. No i teraz pytanie, co z tymi kurczakami? To, co tutaj możemy robić? Możemy... Tutaj chyba nie możemy kurczaków mieć, tylko owce, świnki i krówki. A gdzie kurczaki? Ojejku, jejku. O, Animal Transport, ale tutaj tylko...
Wygląda, że niestety nie mamy czym kurczaków wziąć. Jak tutaj co zrobić z kurczakami? No to mam kłopot. A zaraz, ale loading area też. O właśnie, już myślałem. Dobra, weźmy jednego koguta, żeby tak się smutno nie było na tym podwórku. Niech będzie ten kogut. I weźmy sobie może z 10 kur. No już 10 plus 50 za transport. I niech coś tutaj się dzieje. Już myślałem, że jestem udupiony. Bo jakoś nie przeczytałem, że tutaj jest loading area również, czyli mogę inaczej, że tutaj mogę kupić. Gdzie te kury tutaj są? No tu i tu, czyli już mamy kury na podwórku i one coś robią. Słuchajcie, ja to chwilowo wyłączę. Gdzie to jest? O, będzie tak trochę ładniej. No i myślę, że na dzisiaj to za chwilkę będzie tyle, bo ja tutaj zacznę ciąg dalszy prac, ale już na drugim polu. Tutaj sobie podłączymy tylko przyczepę jeszcze i pojedziemy na drugie pole. No i patrzmy. O, zupełnie mi to nie idzie. No, podpięcie przyczepy. No ma tylko jedną tylną oś, więc powinienem w miarę dać sobie radę, ale jednak nie do końca. Może teraz? Tak. Dobra, więc ty stop, a kombajn do pracy. Słuchajcie, dziękuję bardzo. Zapraszam na kolejny odcinek z mojej Toskanii. Uważam, że tu są piękne klimaty, trudne drogi. Duże maszyny tu chyba nie popracują tak łatwo, przynajmniej na tym gospodarstwie. Więc, no zobaczymy. Trzymajcie się, dużo zdrówka dla Was. Cześć.